Dzisiaj jest dla mnie bardzo ważny dzień. Biją dzwony. Dostałem właśnie przesyłkę, na którą długo czekałem. Zamówiłem róże w rozogrodowe.pl. Oczywiście to żart, ale pokażę Wam paczkę, która jest dla mnie, w której są róże i pokażę róże w doniczkach dwulitrowych i pokażę Wam, jak postępować od momentu, kiedy taką paczkę otrzymacie, do momentu posadzenia tych roślin do doniczek, czy tam na taras, czy do ogrodu, jakich błędów unikać, co zrobić, żeby po prostu cieszyć się później pięknymi, kwitnącymi różami w ogrodzie. Chodźcie, to Wam pokażę. Tam w środku, w tym pudle, są róże w doniczkach dwulitrowych. Wielu z Was woli wybierać róże w doniczkach niż te z gołym korzeniem, dlatego że uważacie, że te róże w doniczkach są bezpieczniejsze, łatwiejsze. Ja uważam, że tak nie jest i powiem Wam, na co musicie zwrócić uwagę, kiedy dostaniecie takie róże, żeby po prostu nie popełnić błędu. Przede wszystkim pierwsza rzecz, która różni właśnie róże w doniczkach, które otrzymujecie od tych róż z gołym korzeniem, jest to, że musicie takie róże jak najszybciej po otrzymaniu rozpakować. Takie pudełko musicie rozpakować po to, żeby te rośliny dostały światła. Nie mówię słońca, specjalnie nie mówię słońca, zaraz Wam powiem, o co chodzi, ale światła. One potrzebują światła, bo to są rośliny, które rosną. Natomiast jeżeli otrzymujecie przesyłkę z różami z gołym korzeniem wczesną wiosną lub jesienią, to nawet możecie przez tydzień czasu przetrzymać ją gdzieś w takim chłodniejszym miejscu i nic się roślinom nie stanie. Tutaj tak nie możecie zrobić. Musicie je jak najszybciej rozpakować. Zatem rozpakowujemy. Postępujcie zgodnie z tym, co jest napisane na kartonie i co jest później w instrukcji w środku. Otwieramy. Ja wiem, że te rośliny wybierała dla mnie pani Danusia specjalnie do posadzenia na poletkach testowych i za chwilę je tam posadzimy. I to, co jest w każdym kartonie, to instrukcja, której wielu z Was nie czyta. I po to jest ten filmik, żeby pokazać Wam, co macie robić, nawet jak nie przeczytacie tej instrukcji. Jest też katalog, a to katalog jest na koniec, jak już posadzicie, po to, żebyście się mogli jeszcze zapoznać z innymi bardzo ciekawymi odmianami, które być może Wam się spodobają. Co mamy w środku? Mamy rośliny tak zabezpieczone, żeby im się absolutnie nic nie stało. Nawet jeżeli karton będzie przewożony w różnych pozycjach, w czasie transportu to roślinom nic się nie stanie. Chciałbym, żeby takie rozpakowywanie było dla Was przyjemnością i mam od Was informację, że najczęściej tak jest, że cieszycie się, kiedy dostajecie takie rośliny. Wobec tego, tak jak mówiłem, jeżeli dostaniecie takie róże, to trzeba je jak najszybciej im dać światło. Jeżeli nie macie czasu na sadzenie, to chociaż rozpakujcie je i ustawcie je tak, żeby te liście miały dostęp do światła. Najlepiej będzie je rozpakować całkowicie, ale jeżeli nie macie na to czasu, to zróbcie chociaż to. Często jest tak, że te rośliny po wyjęciu z kartonu nie powinny trafić na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, dlatego że liście w pudle, one są troszeczkę wydelikacone. My staramy się, żeby ten okres, kiedy my je zapakujemy, do tego czasu, kiedy wy je rozpakowujecie, był jak najkrótszy, ale czasem zdarza się, że to jest nawet 3 dni. Wobec tego, jeżeli je odpakowujecie, to nie wystawiajcie ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, tylko najlepiej, żeby przez pierwsze kilka godzin stały w takim lekkim półcieniu. No i przyjrzyjmy się, co my tu mamy. Mamy rośliny w doniczkach dwulitrowych. Rozpakujemy sobie je wszystkie po kolei.
Zobaczcie, że one się trochę różnią wielkością. Nie wszystkie są jednakowe. I to jest naturalna sprawa. Nie musicie się tego obawiać, że jedna jest mniejsza, druga jest większa. Po prostu jedne są sadzone trochę wcześniej, inne są sadzone trochę później. Jedne rosną szybciej, inne rosną wolniej. Tak jak na przykład ta angielka. Angielki, poza tym, że są pięknymi odmianami, mają tą przypadłość, że tak naprawdę, i to już wiele osób z Was to wie, że tak naprawdę one potrzebują jednego sezonu przynajmniej, żeby system korzeniowy zakorzenił się w tym podłożu, w którym będzie rosłe i dopiero wtedy wydają mocne pędy. Ta roślina nawet jest przycięta, zobaczcie. Część roślin, które otrzymacie, może być przycięta i to też nie jest nic złego. Czasem robimy to po to, żeby zmusić roślinę do rozkrzewiania, czasem po prostu dlatego, że roślina przekwita, a my chcemy, żeby u Was zakwitła jak najszybciej. Mamy rośliny rozpakowane i w zasadzie wydawałoby się, że możemy iść i je posadzić, tak? Ale to podłoże, w którym te rośliny są sadzone, zawiera bardzo dużo torfu. I często to powtarzam, że to podłoże torfowe ma wiele zalet, ale ma też jedną bardzo ważną wadę. Mianowicie jak przeschnie, to potem ale to bardzo trudno chłonie wodę. Wobec tego, jeżeli byście to posadzili, a ta roślina, niektóre z nich mogą być niezbyt mocno, że tak powiem, dolane w tym momencie, kiedy do Was przychodzą, różnie to bywa, to jeżeli taką posadzicie roślinę, to ona bardzo trudno nie będzie chciała przyjąć tej wody, którą Wy będziecie wlewać w ogrodzie do niej. Dlatego najlepiej jest te rośliny, zanim je posadzicie, wsadzić na kilka godzin do wiaderka z wodą. I my tak zrobimy. Mam tutaj wodę w pojemniku i wkładam te rośliny na 2 godzinki do takiej kąpieli. Zobaczcie, teraz te pojemniki, te doniczki, one wręcz pływają w tej wodzie, widzicie? To świadczy o tym, że ten torf, w którym one są posadzone, to podłoże z udziałem torfu, w którym one są posadzone, nie jest w pełni nawodnione. I jeżeli one się napiją tej wody, to one po prostu nie będą pływać jak spławik na wodzie, tylko będą cięższe i po prostu siądą na dnie. To będzie sygnał, że te rośliny są już na tyle nawpite, ta bryła korzeniowa jest na tyle nawodniona, że możemy przystąpić do sadzenia. Czyli od tego zaczynamy. I teraz, kiedy nasze rośliny czekają na posadzenie i bryła korzeniowa, to co jest w doniczce, podłoże, nasiąka, my mamy czas, żeby sobie spokojnie zerknąć w to instrukcję sadzenia i zwrócić uwagę, co jest najważniejsze. Tą instrukcję dodajemy i tutaj jest nie tylko o tym, jak posadzić rośliny, ale też jak je pielęgnować, jak nawozić, jak zabezpieczać na zimę. Samo sadzenie, które tutaj jest opisane, dotyczy gołego korzenia, więc tutaj troszeczkę będzie się różniło, natomiast wiele rzeczy jest podobnych. Więc sobie po prostu przeglądnijcie tutaj. Tu jest o wyborze miejsca, o wyborze podłoża, w jakie podłoże sadzić. To też jest bardzo ważne i to bez względu na to, czy sadzicie róże z gołym korzeniem, czy sadzicie róże z doniczek, to ma to znaczenie. Potem mamy tutaj o przycinaniu tych roślin, które do Was dostarczamy. Wy już nie musicie przycinać. Jeżeli przytniecie, to nie stanie się nic złego, tylko zakwitną Wam później. Ale tak jak przychodzą do Was, nie przycinajcie ich i sadzicie. Potem mamy o zabezpieczaniu roślin na zimę, o podlewaniu, o nawożeniu. Wszystkie najważniejsze informacje. Jeżeli tą książeczkę przeczytacie, nie popełnicie błędów pielęgnacji i Wasze róże będą wyglądały w ogrodzie bardzo dobrze. W tych materiałach, które są tutaj dołączone, są też takie etykiety, ale nie każda odmiana ma taką etykietę. Ja mam tutaj akurat odmianę mandarin i ona tą etykietę ma,
Natomiast rugozy tych etykiet nie mają, tych kolorowych. I tutaj jest jeszcze bodajże odmiana Inka, która też nie ma tej etykiety kolorowej. I ta róża Angielka też nie ma etykiety kolorowej, ma za to oryginalną etykietę hodowcy w postaci takiego paska. Także spodziewajcie się takich etykiet, ale nie do wszystkich odmian one muszą być. Słuchajcie, minęły 2 godziny od czasu, kiedy umieściłem te pojemniki z różami w wiaderku z wodą. Zobaczcie, jak to wygląda. One cały czas się moczyły, tak? I moim zdaniem jeszcze powinny trochę postać. Najlepiej w tym momencie wygląda ten mandarin, którego teraz będę sadził. O. Bo to, że wycieka woda z doniczki, to wcale nie oznacza, że ta roślina się napiła odpowiednio dużo wody i że to już jest ten właściwy moment na posadzenie. Powinniśmy ją odstawić, aż ten cały nadmiar wody odpłynie i wtedy, jeżeli doniczka będzie odpowiednio ciężka, to znaczy, że bryła nam nasiąknęła. Jeżeli ona będzie dalej podejrzanie lekka, to powinniśmy ją dalej umieścić w tym wiaderku. Zobaczcie, w wiaderku jest prawie pełno wody. I mnie się nie podoba to, że te doniczki cały czas jakby lekko jeszcze pływały. One nie mniej niż na początku, ale one jeszcze nie stoją stabilnie na dnie wiaderka. A powinny stać stabilnie na dnie wiaderka. Wtedy mamy pewność, że tego powietrza tam w tym torfie nie ma w zasadzie. I o to chodzi, żeby cały torf był mocno aż w głąb nasiąknięty. Bo może być tak, że z zewnątrz to wszystko będzie mokre, ale tam w środku dalej będzie sucho. Ale przystępujemy już do sadzenia. To, na co polecam Wam zwrócić uwagę, to zwróćcie uwagę, czy dołem tutaj widać już jakieś korzonki. Tutaj widzimy korzenie, o. Szczególnie przy takich roślinach świeżo sadzonych, bo tu mamy rośliny, które były sadzone niektóre jeszcze w ubiegłym roku, część było sadzonych w lutym i szczególnie te świeżo sadzone rośliny powinny być na tyle przekorzenione, żebyśmy tutaj widzieli te korzenie. I teraz ściągamy delikatnie doniczkę i zobaczymy, jak to wygląda. O, zobaczcie. Mamy bryłę korzeniową. I tutaj mamy młode korzenie. Te jasne korzenie, takie kremowo-białe, to są młode korzenie i one są najważniejsze. Tak? Mamy w tym momencie połowę maja i te korzenie jeszcze mocno nie przerosły tej całej bryły korzeniowej, więc nie musimy jakoś specjalnie tego rozplątywać czy nacinać, ale jeżeli będziecie takie rośliny sadzić w czerwcu, w lipcu, to tych korzeni tutaj może być dużo więcej. One mogą być tak mocno splątane i wtedy przed sadzeniem dobrze jest je lekko uszkodzić, czy to nożem, czy nawet ręką tak lekko rozerwać. Jeżeli patrzycie sobie na tą roślinę, to zwróćcie jeszcze uwagę na to, jak głęboko należy ją posadzić. Tutaj mamy to miejsce okulizacji, to miejsce, z którego wyrastają pędy, tak? I to dotąd powinna sięgać ziemia po posadzeniu, tak żeby to miejsce lekko schowało się nam pod ziemią. Teraz wykopię sobie dołek. Tutaj mamy te poletka testowe, o których wspominałem i tutaj mamy już posadzoną jedną różę mandarin, odmianę mandarin z gołego korzenia. Zobaczcie, jest na razie malutka. I widać, że jest lekko za głęboko posadzona. Widzicie? Ale ja już ją tak zostawiam. Pokazywałem Wam na wcześniejszym filmie, że może się zdarzyć taka sytuacja, że jeżeli macie dołek bardzo głęboki i posadzicie, to po jakimś czasie ta cała roślina z tą ziemią siądzie Wam, opadnie Wam niżej. Tak jest tutaj, zobaczcie. Widzicie te pęknięcia? Taki był dołek zrobiony świdrem. Potem roślina była sadzona na równo z ziemią, a po obfitym podlaniu przez deszcze, bo to było tylko deszcze, tutaj nic nie podlewaliśmy, to wszystko siadło. I ta roślina w tym momencie jest za głęboko. I wiem, że wielu z Was bardzo panikuje,
jak okazuje się, że ich rośliny są posadzone za głęboko i chcecie je przesadzać, podnosić i tak dalej. Moja propozycja jest taka, jeżeli macie taką sytuację jak tu, że już to zaczyna rosnąć, tak, nie dotykajcie tego. Lepiej dla tej rośliny będzie, jeżeli ona zostanie nieporuszona i nawet posadzona za głęboko, niż jakbyście teraz zaczęli to łopatą ruszać, zrywać te młode korzenie, które się zakorzeniły w podłożu, to roślina by dużo więcej ucierpiała, więc moim zdaniem gra jest nie warta świeczki. Lepiej to zostawić tak, jak jest. Ja teraz sobie tutaj wykopię dołek. Powtarzam Wam, że właśnie bardzo ważne jest to, żeby sadząc rośliny zasypywać jak najbardziej miałką ziemią. Tu mamy akurat dosyć miałką ziemię, więc to nie jest problem. Teraz zobaczcie. Ten system korzeniowy, chodzi o to, żeby po posadzeniu on zaczął wrastać w to podłoże, to podłoże, które jest tu w dołku. Widzicie, nawet dżownica sobie tutaj ładnie pracuje w to podłoże. I jeżeli to podłoże będzie właśnie takie rozdrobnione, miałkie, to system korzeniowy łatwo się w to ukorzeni, wrośnie. I o to nam chodzi. Jeżeli tu by było bardzo twardo, to musimy to dość głęboko spulchnić łopatą, świdrem, widłami, czym tam możecie. Umieszczam sobie teraz tą roślinę tutaj i widzę, że głębokość jest prawie ok. Troszeczkę bym dosypał jeszcze ziemi. O. I teraz po prostu to zasypuję. Tak samo jak w przypadku sadzenia róż z gołym korzeniem. Zasypuję i słuchajcie, ugniatam to podłoże wokół tej bryły, którą wyjąłem z doniczki. Tak? I teraz nie dosypuję sobie go tak do końca, pozostawiam taką misę. Teraz bardzo, ale to bardzo ważna rzecz, równie ważna jak to, żeby namoczyć bryłę korzeniową, to jest obfite podlanie. Chodzi o to, żeby ta ziemia, która jest wokół tej bryły korzeniowej, którą wyciągnęliśmy z doniczki, żeby ona oblepiła tą bryłę i oblepiła te młode korzonki, które tam będą wrastać. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, i tutaj mam wrażenie, że wielu z Was nie zdaje sobie do końca z tego sprawy, że jeżeli sadzicie taką roślinę, to większość z Was jest przekonana, że to jest bezpieczniejsze niż sadzenie takich róż z gołym korzeniem, które tutaj wokół rosną. Ale moim zdaniem jest wręcz przeciwnie. Dlaczego? Dlatego, że mamy połowę maja, jest ciepło, mogą za chwilę przyjść upały. My sadzimy taką roślinę, która rosła w doniczce. Ona cały czas była podlewana w tej doniczce, podlewana. I system korzeniowy ogranicza się tylko do tej bryły, która była w doniczce. Wobec tego, jeżeli my ją wsadzimy nawet do podłoża, które jest wilgotne, to korzenie nie mogą czerpać w tym momencie jeszcze wilgoci i składników pokarmowych z tego podłoża, ale one na razie czerpią tylko z tego, co było w tej bryle w doniczce. Wobec tego ta roślina zachowuje się dokładnie tak samo przez tydzień, przez 10 dni pierwszych po posadzeniu, jakby stała u Was na tarasie w doniczce. Czyli jeżeli na tarasie w doniczce podlewacie taką roślinę przynajmniej raz dziennie w czasie upałów, to podobnie będzie sytuacja wyglądała tutaj. Dopiero po tym tygodniu, kiedy te młode korzenie zaczną wrastać w tą macierzystą glebę, dopiero wtedy ona będzie sobie mogła sama poradzić i czerpać na tyle wody, ile potrzebuje z tego nowego podłoża. Ale przez ten pierwszy tydzień Wy musicie o to dbać, żeby jej nie zabrakło wody. Tak? I teraz podlewamy. Ja specjalnie przyniosłem konewkę właśnie z sitkiem, bo najczęściej podlewacie w ten sposób. I nie jest to jakaś wielka tragedia, ale moim zdaniem
Oprócz tego, że nie powinno się róż podlewać po liściach, to w każdej literaturze przeczytacie, że polewanie róż po liściach sprzyja chorobom grzybowym. Ale tutaj nawet nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że jeżeli zdejmę sitko i podleję w ten sposób, to podobnie jak przy sadzeniu z gołym korzeniem róż, jest większe prawdopodobieństwo, że ja wpłukam to podłoże i jeżeli gdzieś tam zostały jakieś przestrzenie niewypełnione podłożem wokół tej bryły korzeniowej, to ja podlewając w ten sposób wpłukam to podłoże i po prostu ziemia będzie przylegała do tej bryły korzeniowej i roślina będzie mogła lepiej się ukorzenić, łatwiej się ukorzenić. I mamy roślinę posadzoną. Ale najważniejsze jest to, żebyście pamiętali, że przynajmniej przez ten pierwszy tydzień musicie o nią dbać tak, jakby ona u was stała na tarasie w doniczce. Żeby nie podeschła. To jest bardzo ważne. I jak już wykonaliście całą pracę, to możecie sobie taką zawieszkę ze zdjęciem albo umieścić na roślinie. Ja akurat tego nie lubię za bardzo, jeżeli takie dodatkowe plastikowe elementy szpecą mi tą po prostu roślinę, to wtedy możecie sobie po prostu to schować do szuflady i będziecie wiedzieć, że taką odmianę żeście posadzili i tutaj te cechy, które są z tyłu, są właśnie charakterystyczne dla tej odmiany mandarin akurat w tym przypadku. Jeżeli macie wszystko przygotowane, rośliny macie odpowiednio przygotowane w ten sposób, że one są namoczone, to sam proces sadzenia trwa bardzo szybko. Ściągam doniczkę. Zobaczcie, patrzę, czy system korzeniowy jest zdrowy, ładny, kremowy, kremowo-biały. Tak jak tu. Nie jest tej plątaniny korzeni nie ma dużej. Nie muszę nic robić, tylko wsadzić na odpowiednią głębokość, obsypać ziemią i podlać. Zobaczcie, tutaj jeszcze bardzo dobrze widać takie małe kuleczki. Te kuleczki to jest po prostu Osmocote, czyli nawóz długodziałający, który wystarczy tej roślinie na cały okres wegetacji tegoroczny, na cały ten sezon. Wobec tego, tak jak tutaj podajemy Wam na kartonie, nie stosuj nawozów w czasie sadzenia. To jest bardzo ważne. Nie robimy dlatego, że takie mamy widzimisię, tylko po prostu tak jest dobrze dla rośliny. Jeżeli zastosujesz się do tych zaleceń, odniesiesz sukces. I znowu, wykopuję sobie dołek. Tutaj miałem już świdrem wcześniej wykopany dołek, ale troszkę go zasypałem. Teraz sobie robię, poprawiam. Miałka ziemia, to jest ważne. Spód dołka też jest miałka ziemia. Zobaczcie, zobaczcie, co jest w spodzie. Jeżeli ja włożę palcami, jestem w stanie palcami się zagłębić. Znaczy, tam jest miękko i o to chodzi. Wkładam roślinę. Troszkę moim zdaniem jest za głęboki dołek. Dosypuję lekko. Wkładam. Jest ok. Wsypuję ziemię bez brył. Staram się te bryły rozbić, rozdrobnić. Ugniatam dookoła. Teraz się Wam może wydawać, że ta roślina jest posadzona za wysoko, dlatego że tu mamy ziemię, a tu jeszcze wystaje nam ta i tu mamy miejsce okulizacji. Ale raz, że nam to lekko wsiądzie, a dwa, że jak wyrównam to podłoże, to akurat ziemia przykryje mi to miejsce. I znowu podlewam. Czekam, aż to wsiąknie. Ja myślę, że taka jedna 10-litrowa konewka wystarczy Wam na 2 rośliny, czyli na jedną roślinę powinniście przestarczyć około 5 litrów wody, po to, żeby mieć pewność, że wlaliście jej tyle, że ona wpłuka to podłoże i obklei tą bryłę korzeniową, tą mokrą ziemią. Wtedy, kiedy woda wsiąknie, wyrównam to i wtedy ziemia będzie akurat na tej wysokości, na której nam zależy. I jeszcze chciałem Wam pokazać rośliny nie z okulizacji, a rośliny na własnym korzeniu.
Tu mamy różę pomarszczoną na własnym korzeniu i zwróćcie uwagę, te korzenie troszeczkę inaczej wyglądają. One są drobniejsze, cieńsze. To jest roślina w ubiegłym roku sadzona, dwuletnia. Ten system korzeniowy jest tutaj już z ubiegłego roku. On nie jest aż tak jasny, nie ma takich dużo tak białych korzonków, tylko one są takie lekko brązowe, tak? Ale widzicie po roślinie, że roślina żyje. Wobec tego ten system korzeniowy też jest sprawny. Szczególnie te korzenie, które tutaj rosły na dole. Ale właśnie, jeżeli macie taką plątaninę, to możecie ją delikatnie tutaj, ten system korzeniowy, tak go, lekko jakby naruszyć. Widzicie? I taki system korzeniowy, lekko naruszony, on lepiej, jakby lekko uszkodzony, on lepiej się regeneruje, wrastając w to podłoże, do którego ja będę wkładał. I robię to samo. Na dnie mam spulchnione podłoże. Tutaj nie mamy miejsca okulizacji, tak? Wobec tego głębokość sadzenia akurat w przypadku róż pomarszczonych nie jest aż tak istotna. Jak posadzicie głębiej, to te pędy się po prostu zaczną ukorzeniać, nic się nie stanie. Jak posadzicie za płytko, może być trochę gorzej, ale ta głębokość, która jest tutaj w doniczce, będzie ok, nawet można troszeczkę głębiej. Czyli wkładam tą roślinę, trochę mam za płytki dołek, tak, jeszcze bym go troszkę, wkładam, tak. Zwróćcie uwagę, że wkładam tą roślinę mniej więcej na środek dołka. Dlaczego? Dlatego, żebym miał ze wszystkich stron mniej więcej jednakową możliwość dosypywania tej macierzystej ziemi, która jest miałka, która ma oblepić tą bryłę korzeniową. I łatwiej mi też wtedy ugnieść to podłoże, jeżeli z obu stron mam dojście i ta miąższość tego ubijanego podłoża jest podobna. Gdybym przyłożył ją do którejś ze ścianek, to tam bym już nie ugniótł tego podłoża ręką. I tam by pewnie powstały właśnie te przestrzenie powietrzne, które nie są korzystne. Ok. I podlewanie. Do tej pory podlewałem z konewki. Możecie podlewać z konewki, możecie podlewać z węża, ale również ta woda, w której moczyliście te rośliny, też się do tego nadaje. Można to samo zrobić po prostu z wiaderka i efekt będzie taki sam. Tutaj ta woda mi trochę spływa. Dobrze jest sobie zrobić taką sytuację, żeby ona nie uciekała. Tej wody nigdy nie jest za dużo, pamiętajcie. Mówiłem Wam o tym, że musicie pamiętać, żeby ją regularnie przez ten tydzień pielęgnować, podlewać. Czasem jest tak, że wydaje się Wam, że jak przyszedł lekki deszcz, przelotny deszcz, to że już za Was sprawę załatwił, że nie musicie podlać. Ale tu nie chodzi o to, żeby podłoże z wierzchu było mokre. Tu chodzi o to, żeby tak podlać roślinę, żeby w głąb te 20-25 cm dostała się woda. Wobec tego lekki deszcz Wam tego nie załatwi. Musicie to zrobić po osobiście i obficie, bardzo obficie podlać roślinę. Po tym tygodniu, po tych 10 dniach tak naprawdę roślina już sobie poradzi, dlatego że ona będzie czerpać z tej wilgoci, która jest w tym podłożu. Ale ten pierwszy tydzień jest najważniejszy. I po tym tygodniu, kiedy przestaniecie już podlewać ją regularnie, ważne jest to, żeby na wierzchu podłoże było miałkie, takie pulchne, żeby się nie zaskorupiało, tak? Dlatego że to ograniczy nam parowanie wody z tego podłoża i stratę, które parowanie wywołuje. Po prostu ta roślina będzie miała więcej wilgoci, z której może korzystać. Na koniec podsumowanie. Najważniejszą rzeczą jest to, że kiedy otrzymacie taką przesyłkę, rozpakujcie ją po prostu jak najszybciej, po to, żeby rośliny dostały światła. Jeżeli paczka idzie do Was dłużej, nie wystawiajcie jej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, tych róż, ale wstawcie je do jakiegoś lekkiego cienia, półcienia, po to, żeby
ostre słońce nie przyparzyło tych wydelicaconych liści. Kolejną sprawą i bardzo ważną jest to, że zanim będziecie sadzić takie róże, musicie mieć pewność, że bryła korzeniowa jest całkowicie nasiąknięta wodą. To jest niesamowicie istotne, dlatego włóżcie takie doniczki do wiaderka z wodą, niech one tam postoją minimum 2 godziny. Im dłużej, tym lepiej. I wtedy dopiero macie pewność, że to jest dobrze zrobione. Jeżeli sadzicie, to pamiętajcie, nie stosujecie żadnych nawozów. Te nawozy już tam są i one wystarczą tej roślinie na cały sezon. Czyli sadzicie bez nawozów. Kolejna sprawa, jeżeli kopiecie dołek, to wykopcie go trochę głębszy, tak żeby na dnie tego dołka była miałka, spulchniona ziemia, w którą korzenie bardzo łatwo wrastają. Następna sprawa, mocno podlejcie roślinę, przeznaczając minimum 5 litrów wody na każdą roślinę, po to, żeby to podłoże wpłukać i okleić tym podłożem macierzystym tą bryłę korzeniową. Tak? Następna sprawa, pamiętajcie, że po posadzeniu przez tydzień ta roślina zachowuje się tak, jakby stała u Was w doniczce na tarasie. Wobec tego, jeżeli jest gorąco, to musicie ją regularnie podlewać. I to jest w zasadzie wszystko. Na koniec zwróćcie uwagę, że te etykiety, które do Was przychodzą, one są zamocowane na doniczce. Tak? Wobec tego możecie sobie ją zdjąć, taką etykietę z doniczki. Tak? I zamocować ją na pędzie. Nie zaciskajcie mocno tej etykiety na pędzie. Niech ona będzie w miarę luźno, ale tak, żeby Wam nie spadła. Wtedy wiecie, jaka roślina konkretnie rośnie w danym miejscu, bo jeżeli tego nie zrobicie, zabierzecie doniczkę razem z etykietą, to po jakimś czasie zapomnicie, co to jest za odmiana. Jeżeli woda wsiąknie, to wyrównajcie to podłoże i spulchnijcie je, tak żeby ta woda nie parowała, żeby zatrzymać to parowanie z podłoża. I to jest cała filozofia. Pamiętajcie jeszcze o tym, że przychodzą do Was rośliny duże, średnie i niektóre przycięte. To wszystko jest robione specjalnie i to wszystko pomaga tym roślinom dobrze się rozwijać i dobrze rosnąć u Was w ogrodzie. Na dzisiaj to tyle i do zobaczenia w następnym filmie.